Witam dzisiaj dzięki uprzejmości firmy Innertomar, dystrybutorowi produktów m.in. Pinaidera. Mogę zaprezentować Tempi Moderni firmy właśnie Pinaider. W takiej oto małym jakby stelażyku jest sprzedawane pióro. Broszurkę mamy. Mamy jeszcze taką kartę w środku, w której są dokumenty związane z gwarancją. No i jest także zestaw kopert i papieru, czyli taka klasyczna papeteria. No i oczywiście tutaj na górze mamy pióro w takim zielonym butelkowym kolorze. Tempi Moderni jest to pióro, którego przekrój nawiązuje do przekroju kadłubów samolotów odrzutowych. Taki troszkę zmieniony kształt cygarowaty, ale bardzo opływowy. Taki charakterystyczny dla firmy Pinaider jest tutaj klips. Na szerokim pierścieniu mamy właśnie nazwę i firmy, i tego modelu. Tutaj są bolce, na których trzyma się klips i porusza, a na górze mamy taką czapeczkę, która właśnie przypomina, to jest ten przekrój właśnie, o którym mówiłem, nawiązujący do kadłubów samolotów. Takie jest to trójpłaszczyznowa konstrukcja i na końcu pokrętło tłoka. Mamy tutaj stalową stalówkę w złotym kolorze, sekcja długa, jako że pióro nie jest okrągłe, nie nakręca się skówki, tylko zamyka magnetycznie. Taki to kształt jeszcze raz i tak jak mówiłem, magnetyczne zamknięcie. Dość silny magnes, nie ma tutaj niebezpieczeństwa, że skówka spadnie. Tutaj trzeba podnieść, żeby zahaczyć klips. No i jest to wyprofilowana sekcja. Bardzo dobrze się tutaj trzyma to pióro. Było już kilka takich modeli, między innymi słynne Omasy, które nawiązywały do tego kształtu, a właściwie chyba go wypromowały. To typowo taka chyba włoska specjalność, ten właśnie kształt. Raczej bym z tyłu nie zakładał skówki, nie będzie się ona trzymać. W środku nie ma tłoka takiego klasycznego, jest konwerter, którego uruchamiamy i napełniamy właśnie kręcąc za to pokrętło na końcu korpusu. Tak więc to pióro w całości się prezentuje, jest dość duże, te narożniki są bardzo wyokrąglone i nawet gdybym chciał za to trzymać, to w niczym to nie przeszkadza. Tak więc jeszcze raz pokażę tutaj ten przekrój zaokrąglonego trójkąta, nawiązujący, jak już mówiłem, do przekrojów kadłubów samolotów odrzutowych. To pierwszy rzut oka właśnie na ten model. Czas na porównanie wielkości z Duofoldem, Sonetem, Lamial Stari, Pelikanem 140. No i tu widać Tempi Moderni to najdłuższe i najgrubsze pióro. 15,5 cm ma zamknięte pióro, natomiast bez skówki 13 cm i 8 mm. W tę stronę mamy 11,5 mm, a w szerszą stronę sekcja ma 15 mm. Korpus ma 18 mm i 14 mm w zależności od kierunku, w którym mierzymy. Całość pióro z tłokiem, z konwerterem w środku waży 34 gramy. Już wspomniałem, że tutaj mamy stalówkę i to właśnie taka grubość typowa FK. Tempi Moderni, ten model się nazywa.
I zapomniałem napisać na końcu, dość twarda stalówka. Piszę tutaj tylko po zamoczeniu, także z przepływem tutaj nie do końca jest tak, jak powinno być. Niewiele chyba nabrałem atramentu, ale troszkę dociskając możemy tę linię pogrubić. No chyba mi się już tu kończy atrament. Po kolejnym zamoczeniu spróbuję napisać coś odwróconą stalówką, ale raz, że pióro nie bardzo to umożliwia, drugi raz nie jest tak zaszlifowana stalówka, by się dało w ten sposób pisać. Bardzo ciekawie wyglądający model, duży dla tych, którzy nie boją się dużych piór. Dla niektórych może być za duży, dla małych dłoni, ostrzegam, to pióro może być trochę niekomfortowe w trzymaniu, natomiast estetyka, wykonanie i ta ciemna butelkowa zieleń naprawdę robią duże wrażenie. To samo zdobienie stalówki i klips, bardzo ładna włoska stylistyka, zaprojektowana oczywiście przez Dante del Vecchio. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.